Lekcja 1. Otwarte na sugestie. Nie bardzo wiem, gdzie dalej się udać, ale jestem otwarty na sugestie. To dobry sposób myślenia. Co myślisz o miejscach docelowych? Rozważałem kilka opcji, ale nic jeszcze nie wydawało mi się w pełni odpowiednie. Co powiesz na zwiedzanie miejsca znanego z naturalnego piękna? To brzmi świetnie. Uwielbiam przebywać na łonie natury, to takie orzeźwiające. Dokładnie. Może być wspaniałą odskocznią od zgiełku miejskiego życia. Tak, poza tym bardzo chciałbym pospacerować i podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. To byłoby niesamowite. Czy masz na myśli jakieś konkretne miejsca? Jeszcze nie, ale jestem otwarty na wszelkie rekomendacje. Lekcja 2. Przygoda w Azji Południowo-Wschodniej. Niedawno odwiedziłem kraj w Azji Południowo-Wschodniej. To brzmi ekscytująco. Czy odwiedziłeś tam jakieś słynne zabytki? Tak, odwiedziłem kilka niesamowitych świątyń i pięknych plaż. WoW. Są to zazwyczaj najważniejsze wydarzenia w danym regionie. Która świątynia zrobiła na tobie największe wrażenie? Starożytny kompleks świątynny zapierał dech w piersiach, architektura była oszałamiająca. Mogę sobie wyobrazić, zobaczenie historii z bliska musiało być fascynujące. Absolutnie. Każde miejsce miało swoją niepowtarzalną historię, co czyniło je jeszcze bardziej wyjątkowym. To niesamowite. Chętnie dowiem się więcej o twoich przygodach tam. Chętnie się podzielę. Kultura i ludzie byli tak samo niezapomniani, jak zabytki. Lekcja 3. Angażująca treść. Aby zapewnić lepsze zaangażowanie, powinniśmy skupić się na tworzeniu treści. Tak, filmy są popularne i mają większą szansę na udostępnienie. Dokładnie. Ludzie częściej angażują się w treści wizualne niż w tekstowe. Zgadzam się. Chodzi o szybkie przyciągnięcie uwagi w dzisiejszym dynamicznym świecie. Powinniśmy przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów na filmy, które przemówią do naszych odbiorców. Zdecydowanie. Treści interaktywne mogą naprawdę przyciągnąć widzów i utrzymać ich zainteresowanie. Tak, moglibyśmy także dołączyć materiał za kulis, aby uczynić go bardziej osobistym. To świetny pomysł. Pomaga widzom poczuć więź z procesem. Dokładnie. Budowanie tej więzi jest kluczem do zatrzymania widzów. Lekcja 4. Program Sport Canada. Czy słyszałeś o Sport Canada? To fascynująca inicjatywa. Tak, Sport Canada to nazwa federalnego programu rządu Kanady mającego na celu pomoc w promowaniu sportu. Dokładnie. Ich celem jest zachęcanie do uczestnictwa i doskonalenia w sporcie w całym kraju. To fantastyczne. Ważne jest, aby wspierać sportowców na każdym poziomie. Absolutnie. Zapewniają fundusze i zasoby różnym organizacjom sportowym. To musi bardzo pomóc w rozwijaniu młodych talentów i promowaniu zdrowego stylu życia. Tak, wspaniale jest widzieć wpływ tej inicjatywy na społeczności i zaangażowanie młodzieży. Uwielbiam to, jak sport może łączyć ludzi i wspierać pracę zespołową. Z pewnością to świetny sposób na budowanie poczucia przynależności i ducha wspólnoty. Lekcja 5. Wpływy francuskie.
W języku angielskim jest bardzo duża liczba francuskich słów. To prawda. Tak naprawdę współczesne słowniki języka angielskiego zawierają więcej słów pochodzenia francuskiego, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Dokładnie. Wiele popularnych słów, których używamy na co dzień, pochodzi z języka francuskiego. Tak, to ciekawe, jak język ewoluuje i absorbuje wpływy innych. Absolutnie. Historia języka angielskiego jest pełna takich fascynujących powiązań. Uwielbiam uczyć się o tym, jak różne języki oddziałują na siebie i kształtują się nawzajem. Ja też. To naprawdę pokazuje bogactwo naszego dziedzictwa językowego. Znajomość ich wpływów sprawia, że nauka języków staje się jeszcze bardziej ekscytująca. Prawidłowe zrozumienie tych powiązań może zwiększyć nasze uznanie dla języka. Lekcja 6. Odpowiedzialność obywatelska. Absolutnie. Naszym obowiązkiem jako obywateli jest kształcenie się i promowanie świadomego społeczeństwa. Całkowicie się zgadzam. Wiedza to potęga i pomaga nam podejmować lepsze decyzje. Dokładnie. Posiadanie informacji pozwala nam znacząco angażować się w życie naszych społeczności. Tak, jest to niezbędne, aby móc uczestniczyć w dyskusjach na ważne tematy. Daje nam też siłę do opowiadania się za zmianami, gdy jest to konieczne. Zdecydowanie, do poszukiwania wiedzy powinniśmy zachęcać także innych. Zgadzam się. Dobrze poinformowane społeczeństwo prowadzi do silniejszej demokracji. Absolutnie. Ważne jest, abyśmy wszyscy wzięli udział w tym procesie. Razem możemy stworzyć bardziej zaangażowaną i przemyślaną społeczność. Lekcja 7. Problemy z hasłem. Okej, przykro mi, ale twoje hasło jest nieprawidłowe. Naprawdę? Czy mogę spróbować jeszcze raz? Jestem pewien, że wpisałem je poprawnie. Oczywiście, ważne jest, aby to uporządkować, aby móc uzyskać dostęp do swojego konta. Dzięki. Doceniam Twoją pomoc w tym zakresie. To frustrujące, gdy takie rzeczy się dzieją. Rozumiem, technologia może czasami być trudna, nawet przy najlepszych intencjach. Dokładnie. Tym razem dokładnie sprawdzę swój wpis. To dobry pomysł. Po prostu nie spiesz się, aby upewnić się, że jest prawidłowy. Będę. Naprawdę muszę dostać się na konto w ważnym zadaniu. Bez problemu. Zadbajmy o to, aby szybko rozwiązać ten problem. Lekcja 8. Pomaganie sobie nawzajem. Poruszają się, ale nadal pomagają innym ludziom i pomagają sobie nawzajem. To wspaniała jakość. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie społeczne. Absolutnie. To inspirujące widzieć, jak ludzie troszczą się o siebie nawzajem. Tak, współpraca może prowadzić do silniejszych relacji i bardziej spójnej społeczności. Zgadzam się. Kiedy się wspieramy, na dłuższą metę wszyscy na tym korzystają. Dokładnie, tworzy środowisko, w którym ludzie czują się cenieni i połączeni. Zachęca innych, aby robili to samo, tworząc cykl życzliwości. Tak, małe akty pomocy mogą mieć duże znaczenie w czyimś dniu. Z pewnością wszyscy powinniśmy starać się bardziej wspierać siebie w codziennym życiu. Lekcja 9.
Zaangażowanie obywatelskie. Ważne jest, aby być obecnym wśród współobywateli i ich słuchać. Absolutnie. Kontakt z innymi pomaga nam zrozumieć różne punkty widzenia. Tak, można zapytać, jaką republikę chcemy wspólnie stworzyć. To pytanie dające do myślenia. Zachęca nas do refleksji nad naszymi wartościami. Dokładnie. Zaangażowanie obywatelskie jest niezbędne dla zdrowej demokracji. Zgadzam się. Naszym obowiązkiem jest brać udział w ważnych dyskusjach. A także bronić praw i potrzeb naszych społeczności. Tak, razem możemy kształtować lepszą przyszłość dla wszystkich. Promujmy w dalszym ciągu dialog i zrozumienie między nami. Lekcja 10. Obowiązki ławy przysięgłych. Odpowiedzialność często oznacza, że jednocześnie wezwana zostanie duża liczba osób, być może kilkaset. To prawda. Kierowanie tak wieloma osobami do pełnienia obowiązków ławy przysięgłych to nie lada wyzwanie. Tak, i może to być przytłaczające dla powołanych, zwłaszcza jeśli mają inne zobowiązania. Zdecydowanie. Wyobrażam sobie, jak stresujące musi być pogodzenie wszystkiego. Dokładnie. Dlatego ważne jest, aby ludzie rozumieli proces i swoją rolę. Prawidłowy. Każdy powinien czuć się przygotowany i wiedzieć, czego się spodziewać po przybyciu na miejsce. Absolutnie. Jasna komunikacja z sądu może pomóc rozwiać wiele wątpliwości. Zgadzam się. Jest to obywatelski obowiązek, ale nie powinien być ciężarem dla wezwanych. Tak, znalezienie równowagi jest kluczem do zapewnienia sprawiedliwego wymierzania sprawiedliwości. Lekcja 11. Usprawiedliwienie jury. Jeśli masz szczególny powód, dla którego nie jesteś jurorem, na przykład zły stan zdrowia, ważne jest, aby porozmawiać z urzędnikiem. Tak, słyszałem, że to może być uzasadniona wymówka. Zakomunikowanie swojej sytuacji jest niezwykle istotne. Dokładnie. Często posiadają procedury umożliwiające obsługę takich wniosków. To ma sens. Dobrze jest wiedzieć, że istnieje elastyczność dla tych, którzy naprawdę nie mogą służyć. Absolutnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, każdy powinien mieć możliwość przedstawienia swojej sprawy. Prawidłowy. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie każdemu możliwości sprawiedliwego i skutecznego uczestnictwa. Tak, pomaga to sądowi w utrzymaniu zróżnicowanego i reprezentatywnego składu ławy przysięgłych. Zgadzam się. Proces ten powinien być dostępny dla każdego, niezależnie od jego sytuacji. Zdecydowanie. Aby wymiar sprawiedliwości był wyrozumiały i przychylny, ważne jest, aby wymiar sprawiedliwości był wyrozumiały i przychylny. Lekcja 12. Opcje przerw w dostawie prądu. Niestety, niektóre miejsca są niedostępne ze względu na przerwę w dostawie prądu, której doświadczamy. To frustrujące. Czy w pobliżu są jeszcze otwarte restauracje lub kawiarnie? Uważam, że w odległości krótkiego spaceru znajduje się kilka opcji. Miło to słyszeć. Zawsze miło jest mieć alternatywę, gdy plany się zmieniają. Tak, sprawdźmy w internecie, które miejsca nadal działają. Świetny pomysł. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś przytulne miejsce, żeby coś przekąsić. Absolutnie. Chciałbym wspierać lokalne firmy podczas tej przerwy. Ja też. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron. Zdobywamy żywność i pomagamy im utrzymać się na powierzchni. Dokładnie.
Poza tym jest to okazja, aby spróbować nowego miejsca, którego jeszcze nie odwiedziliśmy. Lekcja 13. Początek zakupów. To brzmi świetnie. Od czego powinniśmy zacząć szukać tego, czego potrzebujemy? A co z tym sklepem? Oferują różnorodne przedmioty, które mogą nas zainteresować. Doskonały. Uwielbiam zwiedzać lokalne sklepy w poszukiwaniu wyjątkowych znalezisk. Ja też. Zawsze fajnie jest zobaczyć, co mają do zaoferowania różne miejsca. Dokładnie. Czasami można znaleźć rzeczy, których nie zobaczysz w większych sklepach. Tak, poza tym wspieranie małych przedsiębiorstw jest przyjemne. Absolutnie. Wejdźmy do środka i zobaczmy, co możemy odkryć. Nie mogę się tego doczekać. Wspólne zakupy to zawsze przygoda. Z pewnością. Zobaczmy, jakie skarby możemy dzisiaj odkryć. Lekcja 14. Służba społeczna. Jednak w przeciwieństwie do wielu ówczesnych biznesmenów Pellet wierzył w pracę społeczną. To godne podziwu. To inspirujące widzieć, jak ktoś traktuje priorytetowo dawanie czegoś od siebie. Tak, sponsorował wiele wydarzeń i inicjatyw charytatywnych na terenie gminy. To fantastyczne. Świadczy o zaangażowaniu w poprawę życia innych. Dokładnie. Jego wysiłki musiały wywrzeć znaczący wpływ na wielu ludzi. Z pewnością ważne jest, aby osoby odnoszące sukcesy mądrze korzystały ze swoich zasobów. Absolutnie. Służba społeczna może wywołać trwałą zmianę w społeczeństwie. Zgadzam się. To świetny sposób na nawiązanie kontaktu z ludźmi i zaspokojenie lokalnych potrzeb. Tak, wszyscy powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób możemy wnieść pozytywny wkład do naszych społeczności. Lekcja 15. Elastyczne trasy. Tak, przed wejściem należy założyć odpowiedni strój kąpielowy i wziąć prysznic. Tak, to prawda. W razie potrzeby możemy dostosować naszą ścieżkę, aby dostosować się do preferencji wszystkich. Wspaniale to słyszeć. Jazda malowniczą trasą zawsze sprawia przyjemność. Absolutnie. Widoki są przepiękne, a podróż uprzyjemnia podróż. Dokładnie. Jeśli jednak mamy mało czasu, możemy wybrać bardziej bezpośrednią trasę. Z pewnością miło jest mieć wybór w zależności od okoliczności. Tak, elastyczność ułatwia wszystkim dobrą zabawę. Zgadzam się i pozwala nam dostosować się do wszelkich nieoczekiwanych zmian. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, planując naszą podróż. Lekcja 16. Wyjaśnianie opłat. Jasne, dam z siebie wszystko. Jakie konkretnie opłaty masz na myśli? Doceniam to. Pojawiły się pewne nieporozumienia w związku z ostatnimi twierdzeniami. Tak, ważne jest, aby wszystko wyjaśnić, aby uniknąć nieporozumień. Dokładnie. Znajomość dokładnych opłat pomoże nam skuteczniej rozwiązać problem. Całkowicie się zgadzam. W takich sytuacjach kluczowa jest jasna komunikacja. Absolutnie. Dobrze jest mieć przed sobą wszystkie szczegóły. Tak, w ten sposób możemy zająć się każdym punktem jeden po drugim. Z pewnością upewnijmy się,
że oboje jesteśmy na tej samej stronie i idziemy dalej. Zdecydowanie. Chcę rozwiązać ten problem możliwie najsprawniej. Lekcja 17. Zabawa na świeżym powietrzu. Absolutnie. Nie mogę się doczekać spędzenia czasu na świeżym powietrzu i próbowania nowych potraw. To brzmi niesamowicie. Jest tak wiele do odkrycia na łonie natury, delektując się pysznymi posiłkami. Tak, to idealne połączenie przygody i kulinarnej rozkoszy. Całkowicie się zgadzam. Czy zastanawiałeś się nad jakimiś konkretnymi miejscami do odwiedzenia? Ja mam. Myślę o pójściu do Parku Narodowego i zorganizowaniu pikniku. To brzmi idealnie. Możemy cieszyć się krajobrazami i smakołykami. Dokładnie. Pakuję trochę przekąsek i będziemy mogli razem cieszyć się świeżym powietrzem. Nie mogę się doczekać. Nie ma to jak zjeść na świeżym powietrzu w piękny dzień. Z pewnością. To najlepszy sposób, aby docenić przyrodę, delektując się dobrym jedzeniem. Lekcja 18. Program ćwiczeń. Lubię łączyć ćwiczenia cardio z ciężarkami, aby wzmocnić całe ciało. To świetne podejście. Dzięki temu wszystko jest zrównoważone i interesujące. Dokładnie. Cardio pomaga w wytrzymałości, a ciężary budują siłę. Tak, ważne jest, aby włączyć oba elementy do programu ćwiczeń. Zgadzam się. Poza tym zmiana trybu motywuje mnie do pozostania aktywnym. Z pewnością, różnorodność naprawdę może mieć znaczenie w dążeniu do swoich celów. Absolutnie. Zauważyłem, że treningi sprawiają mi większą przyjemność, gdy są różnorodne. Tak samo tutaj. Fajnie jest rzucać sobie wyzwania na różne sposoby. Tak, zaplanujmy kiedyś razem sesję treningową. Lekcja 19. Zanurzenie się w kulturze. Absolutnie. Kiedykolwiek podróżuję, uwielbiam zanurzać się w różnych kulturach. To wspaniale. Poznawanie nowych kultur dodaje głębi Twoim podróżom. Tak, otwiera oczy na różne tradycje, potrawy i style życia. Dokładnie. Każda kultura ma swój niepowtarzalny urok, który warto poznać. Zgadzam się. Poznanie lokalnych zwyczajów znacznie wzbogaca przeżycie. Z pewnością pozwala nawiązać kontakt z ludźmi na głębszym poziomie. Tak, zawsze staram się nawiązywać kontakt z lokalnymi mieszkańcami, aby poznać ich punkt widzenia. To świetne podejście. To doskonały sposób na poszerzenie wiedzy. Absolutnie. Jestem podekscytowany doświadczeniami kulturalnymi, które mnie czekają. Lekcja 20. Zaproszenie na lunch. Witaj, Anno. To jest Jan. Dzwonię, żeby zapytać, czy masz ochotę zjeść jutro lunch. To brzmi świetnie. Chętnie nadrobię zaległości. Czy masz na myśli jakieś miejsce? Tak, myślałem o tej nowej włoskiej restauracji w centrum miasta. Słyszałem o tym dobre rzeczy. O której godzinie myślałeś? A co powiesz na południe? Zwykle jest wtedy mniej tłoczno. Doskonały. Będę tam. Miło będzie odpocząć i porozmawiać przy posiłku. Absolutnie.
Nie mogę się tego doczekać. Minęło zbyt dużo czasu od naszego ostatniego spotkania. Naprawdę tak. Zadbajmy o to, aby cieszyć się każdą chwilą. Zgoda. Do zobaczenia jutro w południe. Lekcja 21. Przymierzanie ubrań. Świetnie. Nie zapomnij ich przymierzyć i zobaczyć, jak się czują przed zakupem. To mądry wybór. To niezwykle wygodne, że dostępne są takie udogodnienia. Oczywiście, zawsze najlepiej jest upewnić się, że wszystko pasuje. Dokładnie. Czasami rzeczy wyglądają dobrze na wieszaku, ale nie po założeniu. To prawda. Popełniłem już ten błąd i było to rozczarowujące. Tak, dopasowanie ma kluczowe znaczenie dla wygody i stylu. Na pewno będę o tym pamiętać podczas zakupów. Dobry pomysł. Jeśli potrzebujesz drugiej opinii, chętnie pomogę. Dzięki. Doceniam to. Mając przyjaciela, zakupy stają się przyjemniejsze. To naprawdę działa. Zaplanujmy wkrótce wyprawę na zakupy. Lekcja 22. Korzystanie z centrum biznesowego. Doskonały. Podczas mojego pobytu na pewno skorzystam z centrum biznesowego. Tak, muszę nadrobić trochę pracy, kiedy tu jestem. Rozumiem. Wspaniale, że potrafisz pogodzić pracę z wypoczynkiem. Dokładnie. Mogę dokończyć swoje zadania i nadal cieszyć się czasem. A jeśli będziesz potrzebować pomocy, po prostu daj mi znać. Dziękuję. Doceniam Twoje wsparcie. To robi różnicę. Oczywiście, możemy nawet napić się kawy podczas przerw. To brzmi idealnie. Pomoże mi to zachować świeżość. Lekcja 23. Czykowne kolczyki. Te kolczyki wyglądają naprawdę elegancko. Z pewnością potrafią ożywić każdą stylizację. Ja wiem, dodają odpowiedniego akcentu elegancji. Dokładnie. To niesamowite, jak dodatki mogą zmienić wygląd. Tak, prosta stylizacja może wyglądać oszałamiająco dzięki odpowiednim kolczykom. Zgadzam się. Czy masz ulubioną parę, którą często nosisz? Ja robię. Mam parę srebrnych obręczy, które absolutnie uwielbiam. Brzmią uroczo. Obręczy to taki klasyczny wybór. Tak, pasują niemal do wszystkiego i są dość uniwersalne. Z pewnością. Powinienem rozważyć zakup jakiejś ładnej pary dla siebie. Lekcja 24. Nakrycie stołu. Na środku długiego stołu siedziała prominentna postać ze swoimi zwolennikami. To brzmi jak scena pełna znaczenia. Co to był? Był to przywódca otoczony swoimi uczniami, omawiający ważne sprawy. Ciekawy. To musiała być ożywiona dyskusja. Tak, byli zaangażowani w głębokie rozmowy na temat swojej misji. Wyobrażam sobie energię w tym pokoju. Przywództwo jest niezwykle istotne. Dokładnie. Dynamika w takich ustawieniach może mieć ogromny wpływ na decyzje. Zgadzam się. Fascynujące jest obserwowanie, jak liderzy inspirują swoich naśladowców. Tak, każdy głos przyczynia się do wspólnej wizji, którą dzielą.
Lekcja 25. Próbowanie nowych kuchni. Nie bardzo. Jestem otwarta na próbowanie różnych kuchni. Jakieś rekomendacje? Absolutnie. Czy kiedykolwiek próbowałeś tajskiego jedzenia? Jest pełen smaku. Nie mam. Od jakich dań polecasz zacząć? Zdecydowanie powinieneś spróbować pad thai. To klasyki bardzo popularny. To brzmi pysznie. Zawsze mam ochotę na coś nowego. Świetnie. Pokochasz świeżość i intensywność smaków. Cieszę się, że mogę odkrywać różne doświadczenia kulinarne. Ja też. Jedzenie jest przygodą samą w sobie. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę kulinarną. Lekcja 26. Kawa i rozmowy. Może w przerwie napijemy się kawy i omówimy nasze pomysły? Brzmi dobrze. Chętnie też dowiem się o Twoim ostatnim projekcie. Chętnie się podzielę. To była całkiem interesująca podróż. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć wszystkie szczegóły. Z jakimi wyzwaniami się spotkałeś? Było ich sporo, ale pomogły mi się rozwijać i uczyć. O to w tym wszystkim chodzi. Uwielbiam to, jak wyzwania mogą prowadzić do nowych spostrzeżeń. Dokładnie. Zadbajmy o produktywną pogawędkę przy kawie. Tak, miło będzie zrobić sobie przerwę i nawiązać kontakt. Nie mogę się tego doczekać. Zawsze miło jest wymieniać się pomysłami. Lekcja 27. Opcje transportu. Tak, to około 30 minut taksówką. Czy tam też jeździ autobus? Wierzę, że istnieje. Autobusy mogą być świetną alternatywą dla transportu. Dobrze wiedzieć. Może to zaoszczędzić trochę pieniędzy na kosztach podróży. Dokładnie. Poza tym jest to szansa na lepsze poznanie okolicy. Prawda. Uwielbiam poznawać miejsca komunikacją miejską. Tak, daje inne spojrzenie na miasto. Sprawdzę rozkład jazdy autobusów, żeby zobaczyć, kiedy odjedzie następny. Świetny pomysł. Dołączę do ciebie, jeśli chcesz razem odkrywać. To brzmi zabawnie. Zróbmy z tego dzień. Lekcja 28. Kontekst polityczny. Wielu republikanów uważało, że demokraci mogą zostać pokonani w 2000 roku. Ciekawy, jakie czynniki złożyły się na to przekonanie? W grę wchodziło kilka kwestii, w tym kwestie gospodarcze i nastroje społeczne. Widzę, jak te czynniki wpłyną na strategie polityczne. Tak, to był kluczowy czas w amerykańskiej polityce. Zdecydowanie. Wybory mogą zmienić bieg historii. Dynamika między stronami również może się radykalnie zmienić. Absolutnie. Zrozumienie tych kontekstów ma kluczowe znaczenie dla świadomego głosowania. Fascynujące jest analizowanie, jak wydarzenia z przeszłości kształtują obecną politykę. Lekcja 29. Bądź aktywny. A co z tobą? Ostatnio staram się pozostać aktywny. To świetnie. Ciężko mi znaleźć motywację do regularnych ćwiczeń. Rozumiem. Utrzymanie spójności w zakresie sprawności fizycznej może być trudne.
Tak, czasami potrzebuję po prostu popchnięcia lub towarzystwa do ćwiczeń. To dobry pomysł. Posiadanie kogoś, kto do ciebie dołączy, może sprawić, że będzie przyjemniej. Dokładnie. Ponadto sprawia, że jesteś odpowiedzialny za swoje cele fitness. Zaplanujmy wspólnie kilka działań. Moglibyśmy się wzajemnie motywować. Bardzo mi się to podoba. Miło będzie podzielić się tą podróżą. Świetnie. Ustalmy wkrótce daty naszych treningów. Lekcja 30. Postęp strategiczny. Postęp naszej broni, od której głównie zależy wszystko inne, jest kluczowy dla naszej strategii. Absolutnie. Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze zasoby są powiązane z naszymi celami. Tak, a posiadanie jasnego planu pomaga nam mierzyć naszą skuteczność w czasie. Dokładnie. Dzięki śledzeniu postępów możemy w razie potrzeby dostosować naszą taktykę. Prawidłowy. Chodzi o optymalizację naszych wysiłków, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Zgadzam się. Regularne oceny mogą pomóc nam pozostać na właściwej ścieżce. Z pewnością. Upewnijmy się, że mamy system umożliwiający ścisłe monitorowanie tego zjawiska. Zdecydowanie. Poprawi to naszą ogólną wydajność i sprawi, że będziemy odpowiedzialni. Cieszę się, że jesteśmy w tej samej sprawie. Zorganizujmy nasze pierwsze spotkanie przeglądowe. Lekcja 31. Przygoda wehikułu czasu. Postać zbliżała się do mnie, a ja pobiegłem w stronę wehikułu czasu i skoczyłem do środka. To brzmi ekscytująco. Czy udało ci się uciec na czas? Ledwo. Nastawiłem tarczę na XXI wiek w nadziei, że odnajdę bezpieczeństwo. Wolf, jak to było, kiedy przyjechałeś? To było fascynujące. Widoki i dźwięki były zupełnie inne niż za moich czasów. Mogę sobie tylko wyobrazić, czy od razu napotkałeś jakieś wyzwania? Tak, przystosowanie się do technologii było na początku dość przytłaczające. Założę się. To musiało być ekscytujące widzieć, jak bardzo zmienił się świat. Absolutnie. Nie mogę się doczekać odkrycia wszystkiego, co ma do zaoferowania ta nowa era. Lekcja 32. Zmiany w naturze. Nie jest dobrze, jeśli zostaniesz użoglony przez pszczołę, ale może to również prowadzić do ciekawych przemian. To prawda. Podobnie jak gąsienica zamienia się w motyla, tak i natura ma swoje niespodzianki. Dokładnie. To niesamowite, jak niektóre wyzwania prowadzą do pięknych rezultatów. Tak, proces zmian może być trudny, ale ostatecznie satysfakcjonujący. Całkowicie się zgadzam. Przypomina nam, że rozwój często wynika z dyskomfortu. Absolutnie. Akceptowanie zmian może prowadzić do niezwykłych rezultatów. Z pewnością. Każde doświadczenie, dobre i złe, przyczynia się do naszego rozwoju. Uwielbiam tę perspektywę. To świetny sposób, aby zobaczyć wzloty i upadki życia. Tak. Pamiętajmy o tym, wyruszając w nasze własne podróże.